Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak pewnego razu, żeby kupić film, wysłałem 60 euro na konto psa. A stało się to tak. Jakiś czas temu robiłem zdjęcia na filmie Sfiema Color 125, produkowanym przez Film Photography Project, czyli chyba firmę amerykańską. I bardzo polubiłem, jak tamten film wyglądał. Miał jakieś takie zielonkawe zabarwienie, które trochę przypominało mi kadry z filmów Tarkowskiego. W każdym razie byłem bardzo zadowolony z rezultatów. Pomyślałem sobie, że przecież ktoś ten film musi produkować, bo jest tylko kilku producentów kolorowych filmów na całym świecie. Zacząłem trochę czytać i dowiedziałem się właśnie trochę o historii firmy Sfiema, która była wiodącym producentem błon fotograficznych i różnych tego typu rzeczy jeszcze chyba w czasach ZSRR na terenie dzisiejszej Ukrainy. No i pomyślałem, że możliwe, że oni produkują ten kolorowy film Sfiema Color 125, który potem FPP tylko przepakowuje. Pomyślałem, że zamówię film prosto od producenta. Na różnych forach spotkałem się z opowieściami ludzi, którzy faktycznie kupili na przykład czarno-białe filmy od Sfiemy prosto z Ukrainy. Ja nie mogłem znaleźć żadnego oficjalnego sklepu, ale krążyły po tych samych forach różne jakieś takie trochę szemrane tabelki z cenami. I w końcu napisałem na oficjalnym koncie Sfiemy na Instagramie, czy da się kupić ich filmy w Polsce. Dostałem odpowiedź, że nie wiedzą, czy da się kupić w Polsce, ale że można zamówić prosto od nich, ceny hurtowe prosto od producenta. Pomyślałem, dlaczego nie? Zamówiłem 5 rolek Sfiemy Color 100. Na ich tabelkach z cenami nazywała się Sfiema Color 100, a nie 125. I kiedy uzgodniliśmy już za pomocą tych instagramowych konwersacji, że zamawiam 5 rolek i w jakiej cenie, ile będzie kosztowała przesyłka i to wszystko, zostałem poproszony o wysłanie pieniędzy na konto PayPalowe, którego nie będę tutaj w całości podawał. W każdym razie jego nazwa mnie zaciekawiła. Zapytałem więc, skąd taka dziwna nazwa konta na PayPalu? Dostałem odpowiedź, bo to imię naszego psa. Brzmi jak coś, gdzie wysyła się 60 euro, prawda? Więc wysłałem 60 euro. Jakie było moje zdziwienie, kiedy faktycznie jakiś czas później dostałem paczkę z Ukrainy i w tej paczce było 5 rolek filmu Sfiema Color 100. Moim planem było, że zostawię sobie jedną rolkę Sfiemy Color 125 na własny użytek i do swoich testów, a 4 pozostałe rozdam zaprzyjaźnionym fotografom, żeby też jej spróbowali i podzielili się ze mną swoimi wnioskami. Nie miałem niestety tej Sfiemy od Film Photography Project do porównania, ale za to dostałem bardzo specjalną rolkę Sfiemy Color 100, którą Ian Howard, świetny fotograf, trzymał w lodówce na specjalną okazję. Postanowiłem więc zabrać się do rzetelnych testów i porównać obydwie te Sfiemy, tą nową i tą starą, trzymaną w dobrych warunkach, żeby sprawdzić, czy to wciąż jest ten sam film. A żeby testy były dobre i miarodajne, trzeba je przeprowadzić w kontrolowanych warunkach. Zaprosiłem więc Ewę do studia. Miałem 2 podobne Nikony f75 i f100 z takim samym obiektywem 50 mm. Stara Sfiema Color 100 miała być w moim Nikonie f75. Ma on taką właściwość, że po załadowaniu filmu rozwija całą rolkę i potem w miarę jak robimy zdjęcia, zwija je z powrotem, tak że te naświetlone klatki są bezpieczne z powrotem w kanisterku. Niestety Sfiema Color 100 odkleiła się od kanisterka i rozwinęła się w całości. Ale pomyślałem, że mam w zanadrzu przecież jeszcze tą nową Sfiemę Color 100. Też ją próbowałem załadować do Nikona f75, bo miałem w zanadrzu jeszcze tego f100, ale ten f75 to jest mój aparat i po prostu czuję się z nim pewniej. No i niestety po załadowaniu tej nowej Sfiemy Nikon zaciął się i nie chciał ruszyć w żadną stronę. Wyświetlił błąd i to by było na tyle. Nie chciałem znowu naświetlić całej rolki, więc po prostu zwinąłem ją całą z powrotem do kanisterka. Póki co wnioski z moich wnikliwych testów są takie, że stare, przeterminowane filmy są raczej niepewne i może nic nie wyjść ze zdjęć na nich, a nowa Sfiema Color 100
sprawia wrażenie robionej troszkę może chałupniczą metodą i nie nadaje się do zdjęć w automatycznych aparatach. Ale pozostałe rolki były u zaprzyjaźnionych fotografów. Zobaczmy więc ich zdjęcia i posłuchajmy, co sądzą o filmie, a potem wrócimy do mojej rolki. Hello, my name is Natalie. Cześć, jestem Natalie. Miałam przyjemność spróbować filmu, którego jeszcze nigdy nie używałam, czyli Sfiemy 100 ISO. Zrobiłam tą rolkę na przestrzeni 2 miesięcy, tutaj w Szkocji, a potem wysłałam do wywołania do Analog Wonderland. Nie szukałam zbyt wielu informacji na temat tego filmu wcześniej, więc byłam bardzo ciekawa rezultatów. Kiedy otrzymałam skany, byłam pod dużym wrażeniem jakości filmu, jego kolorów. Robiłam zdjęcia używając kolorowych filtrów i podobało mi się zarówno jak ten film wygląda bez nich, jak i z filtrami. To zdecydowanie jest film, którego mogłabym używać w przyszłości i polecam go spróbować. Podobał mi się ten film, nawet bardzo. Rzadko robię zdjęcia w kolorze, a jeszcze rzadziej na filmie niskoczułym. To było więc dla mnie ciekawe doświadczenie. Jego jakość była świetna. Ma zielonkawe zabarwienie, ale też mocne pomarańczowe akcenty, co odkryliśmy fotografując ceglane budynki, brązowe liście, tego typu rzeczy. Drzewa, liście wychodzą lekko niebieskie. To nic, z czym lekka korekcja skanu sobie nie poradzi, ale ten film nie zastąpi Portry czy nawet Kodaka Gold. Nie zastąpi ich, jeśli chodzi o reprodukcję koloru. Próbuję wymyślić, do jakich zastosowań ten film byłby dobry. I bazując na moich doświadczeniach i rezultatach, sprawdziłby się prawdopodobnie w kompakcie na imprezie. Radzi sobie dobrze z lampą błyskową, nie jest przesadnie ziarnisty, pasuje do portretów. Oddaje wiernie tony skóry, a niewielkie ziarno daje ci oczywiście tą dość ostrą filmową jakość. Myślę, że mógłby też służyć do fotografii krajobrazu, ale trzeba by mocno filtrować w trakcie fotografowania, albo dość mocno korygować w postprodukcji. Udało mi się zrobić tylko 30 klatek na rolce, zanim mój aparat zaczął się poważnie zacinać. Więc wydaje mi się, że to film przewijany do kasetek. Myślę, że trzeba być z nim trochę bardziej ostrożnym. I to moja obawa związana z kompaktami. Czy ich silniczki po prostu nie wyrwą filmu z kasetki? Ale no tak, dziwne zielenie, przyjemne pomarańcze, działa dobrze z lampą. Bardzo dobra jakość, a rozpiętość tonalna wprost rewelacyjna. Co do mojej rolki z Fiemy Color 100, udało mi się ją wyciągnąć z kanisterka przy pomocy innego filmu. Taki sprytny sposób znalazłem w internecie. No i załadowałem ją z powrotem do aparatu i wybrałem się na zdjęcia. Na te zdjęcia wybrałem się do pobliskiego miasteczka Bognor Regis, w okolicy którego jest też bardzo urokliwy wiatrak na szczycie góra i ruiny opactwa. Do skanowania użyłem programu Epson Scan 2, który daje bardzo porządne rezultaty. Zwykle używam Silverfasta, ale do tego typu filmu z neutralną bazą polecane jest skanowanie jako pozytyw, ponieważ wtedy skaner nie walczy z pomarańczową bazą, bo wydaje mu się, że powinna być pomarańczowa baza, której tam nie ma, w związku z tym kolory wychodzą dziwne. A Silverfast z jakiegoś powodu zaczął się zupełnie wykrzaczać, kiedy zmieniałem tryb skanowania na pozytyw. Więc skanowałem Epson Scan 2. I już po pierwszych kilku klatkach wygląda na to, że nowa Sfiema Color 100 to jest Kodak Aerocolor 4, którego znam już pod innymi nazwami. Washi X, Santa Color 100,
Elektras to chyba i wiele, wiele innych. To jest ten film, który producenci kupują w wielkich rolkach od Kodaka i nawijają w kanisterki po 36 zdjęć. To wciąż jest bardzo porządny film. Ja bardzo lubię na przykład, jak oddaje zielenie i że ma taką leciutką, różowawą, jakąś taką dominantę, która nadaje zdjęciom trochę takiego retro looku, można by powiedzieć. To jest film przeważnie łatwy w skanowaniu, o dość łagodnym kontraście, więc można z niego sporo wyciągnąć. Ja zwykle dodawałem tylko troszeczkę kontrastu przy skanowaniu i to było absolutnie wszystko, czego ten film wymagał. Minusem tego filmu jest to, że nie ma żadnych nadruków na negatywie, w związku z tym, kiedy zapomni się na przykład, w jakiej kolejności robiło się zdjęcia, to nie jest zawsze łatwo je po kolei ustawić do skanowania. Ja pomagałem sobie w ten sposób, że ustawiałem negatywy tak, żeby niebo było na górze i żeby film zwijał się do góry. I wtedy wiedziałem, że jest prawdopodobnie ustawiony w dobrej kolejności. Podobnie jak przy skanowaniu Santa Color 100, Negative Lab Pro miał sporo problemów z konwersją tego filmu i o ile zdjęcia z poprawną ekspozycją wychodziły jeszcze w miarę porządne, o tyle kiedy były jakieś niedoeksponowane albo przeeksponowane, to Negative Lab Pro się zupełnie wysypywał. Wychodzi na to, na podstawie moich obserwacji, że Sfiema Color 100, ta nowa, to jest film, który recenzowałem już na tym kanale wielokrotnie, tylko pod innymi nazwami, jak Washi X, Santa Color 100, więc ten film jest znany na rynku pod wieloma różnymi nazwami, a to wciąż jest ten sam sprawdzony Kodak Aerocolor 4, który jest świetnym filmem. Ja bardzo lubię, jak on wygląda. Sfiema Color 100 ma dobrą cenę, nie wiem, czy z wysyłką to się jakoś tam balansuje. Jak ktoś chce, to można pewnie zamówić, żeby wesprzeć braci zza wschodniej granicy. Natomiast jej wykonanie pozostawia troszkę do życzenia. Ale z tego co wiem, z tego co czytałem w internecie, bo sam nie mam takich doświadczeń, to wciąż Sfiema produkuje porządne, czarno-białe filmy i jeśli sprawdzi się ich profil na Instagramie, to publikują regularnie też zdjęcia, głównie wykonane właśnie na tych czarno-białych filmach i Film Photography Project sprzedaje je też przepakowane pod wieloma różnymi nazwami, więc może warto spróbować tych czarno-białych filmów, bo one, z tego co wiem, cieszą się raczej dobrą renomą. A ten kolorowy, no, może bardziej jako ciekawostka. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.